Co powiecie na taką wycieczkę? Z Milanu do Lecco, z Lecco do Wareny, z Wareny do Bellagio i z Bellagio do Como. Na koniec powrót z Como do Milanu i to wszystko w jeden dzień. Oczywiście polecamy też zostać tu na kilka dni. W 2018 pierwszy raz odwiedziliśmy jezioro Como. Zapraszamy do oglądania, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak najlepiej zwiedzać te piękne okolice. We Włoszech najczęściej podróżujemy pociągiem. Nasza pierwsza wycieczka była ze stacji Milano Centrale, ale później przybywaliśmy tu także ze stacji w Bergamo. I długość podróży była podobna, około 40 minut. W Lecco przesiadka do Wareny. Tereny są tutaj przecudowne, ale też bardzo specyficzne. Czasami jest wąsko, często trzeba wspinać się gdzieś po schodach, a podróżowanie z miejsca na miejsce odbywa się zróżnicowanymi metodami. Od samochodu przez pociągi i łodzie wszelakie. Warena jest jednym z naszych ulubionych miejsc na ziemi. Czy jest tu drogo? Tak naprawdę taniej niż Milano, ale drożej niż na Sycylii. Widoki wokoło są urzekające i w ogóle okolice zaczarowały niejedną hollywoodzką gwiazdę, piosenkarzy czy kierowców Formuły 1, którzy mają tu swoje wille. Całe wybrzeże jeziora obsypane jest takimi małymi miejscowościami, a w każdej z nich przepiękne budynki, które nierzadko były i są planami filmowymi. Warena jest takim romantycznym miejscem. Spacer przy wybrzeżu jest jak z bajki. 2 razy wypożyczaliśmy motorówkę, aby obejrzeć sobie ten brzeg od strony wody. Jeśli przyjedziecie tu poleniuchować, to zdecydowanie można w każdym zakamarku miło odpocząć pomiędzy maleńkimi plażami a restauracjami i kafejkami, gapiąc się na wodę, promy, luksusowe auta, luksusowe jachty czy innych turystów albo kaczki. Za każdym razem jesteśmy tu we wrześniu i za każdym razem pogoda jest doskonała, ale tylko raz nocowaliśmy w tej miejscowości w hotelu Oliveto, który wybudowano w 1896 roku. Zaczynamy od łazienki. Jakby luksusowo. Look at the view. Wow! Happy anniversary, my dear. Jak ślicznie. Ale cudowny widoczek. Makłowicz twierdzi, że jezioro Como to teatrum niezwykłe i absolutnie się z tym zgadzamy. Czysto, cicho i spokojnie. Hotel Oliveto ma ponad 120 lat. Niegdyś był to magazyn węgla, później dobudowano piętra i przekształcono na hotel, wyposażony w zabytkowe meble. Od 120 lat w rękach tej samej rodziny. Zadbano tu o każdy detal. Spędziliśmy na tym balkonie dość dużo czasu, byliśmy po prostu zauroczeni widokami. Warena ma wiele pięknych antycznych willi i jest często nazywana perłą tego jeziora. Przecudowne było gapienie się na zachód słońca, jak i oświetlony nocą brzeg. W hotelu bardzo dba się o to, aby było jak najmniej plastiku, a jedzenie w restauracji jest w większości z lokalnej produkcji. Doświadczyliśmy tu przemiłej obsługi i było to jedno z najsmaczniejszych hotelowych śniadań. Typowe włoskie śniadanie to słodkie bułeczki, a tu były też owoce i inne smakowitości oraz przepyszna kawa. W tym miejscu poczujcie się jak w uroczym domu, bardziej niż jak w hotelu. Mocno polecamy. Aby obejrzeć piękne wille i zachwycić oczy widokami tych cudnych w oddali Alp, wypożyczyliśmy motorówkę. Nie trzeba na nią żadnych zezwoleń czy specjalnego prawa jazdy. Instruktor pokazuje, jak używać w 3 minuty i jest wasza na godzinę lub dłużej. Godzina to wystarczająco dużo, aby zwiedzić połowę jeziora. Ceny rozpoczynają się od około 80 euro za godzinę. Na brzegach znajdują się pola, krzewy, wypasające się zwierzęta, ujścia rzek, czyli sporo dzikiej przyrody. Będzie to bardziej na północnej części jeziora. Wszędzie indziej zachwycą Was wypielęgnowane trawniki, żywopłoty, plaże, prywatne zatoczki, piękne wille i złożone zabudowania o najprzeróżniejszych kształtach i kolorach. Także hotele i przystanie lub prywatne garaże dla motorówek. A tutaj Villa Gaeta, jedna z lokalizacji w filmie Casino Royale, gdzie Mr. White zostaje postrzelony i spotyka Jamesa Bonda. Budynek o mieszanym stylu wybudowano w 1921 roku, a dziś można tam wynająć apartament przez Booking lub Airbnb.
Najsłynniejsza willa to Balvianello, gdzie kręcono Gwiezdne Wojny, epizod 2, czyli Atak Klonów ze słynną sceną Skywalkera i Amidali. Możecie budynku trochę nie poznać, gdyż w filmie wygląda troszkę inaczej. Kręcono tu także Casino Royale, gdzie David Craig jako James Bond dochodzi do zdrowia i odpoczywa. Z kolei komedia Miesiąc nad jeziorem z Umą Thurman nakręcona była tu w 1995 roku. Można willę zwiedzać lub wynająć na ślub czy inną okazję. A przed Państwem już kolejna willa, Erwa, która służyła w kilku scenach jednego z naszych ulubionych filmów Ocean z George'em Clooneyem, Bradem Pittem i wieloma innymi znanymi gwiazdami. Możecie ją wynająć na jakąś imprezę czy inny ślub. Na co dzień ten czarujący budynek z XIX wieku można zwiedzać i może kiedyś nam też się uda. Takich wspaniałych lokalizacji jest tutaj bez liku. Co budynek to coś czarującego. Staramy się zapamiętać ile się da, a wszystkie szczegóły sfilmować lub ofotografować dokładnie. Ale aby pokazać piękno całej tej okolicy, chyba najlepiej byłoby tu po prostu zamieszkać. Trzymajcie kciuki, bo nigdy nie wiadomo. W oddali szczyty Alp, czasem jest na nich śnieg, a tymczasem Capitano Sebastiano dzierży ster, a ja wypełniam ważne zadanie, czyli łapanie promieni słonecznych. Dzielenie się obowiązkami to podstawa każdego udanego związku, prawda? Jezioro Como ma 46 km długości i w najszerszym odcinku 4,5 km szerokości. Jest ono trzecim największym jeziorem we Włoszech oraz piątym pod względem głębokości ze wszystkich tego typu zbiorników wodnych w Europie. Ma ponad 400 metrów głębokości w niektórych miejscach, także pilnujcie kluczyków i telefonów, bo jak wpadną, to już na pewno nie znajdziecie. Kształt jeziora to takie odwrócone Y i jest otoczone takimi pagórkami do około 900 metrów wysokości, a w oddali na północy widać już wyższe szczyty Alp, około 1,5 kilometra wysokości. I całe to miejsce zachwyca ludzi od tysiącleci. Oprócz widoków jest tu ciekawy mikroklimat. Pierwsze osady okazuje się, że były tu założone przez Celtów w epoce żelaza, a gdy Rzymianie podbili te tereny, sam Juliusz Cezar dał początek miejscowości Como. A rzymiańska arystokracja przyjeżdżała tutaj na letnie urlopy. W średniowieczu było tu sporo wojen, później w XVI wieku także. Mówimy o czasach, gdy tereny dzisiejszych Włoch to małe państewka, między którymi toczyły się częste konflikty. Z kolei za czasów zjednoczonych już Włoch w kwietniu 1945 roku w miejscowości Dongo ostatecznie schwytano Mussoliniego. Wszystkie te przykre konflikty, mam nadzieję, zostają już tylko w przeszłości i od tej pory cieszymy się zachwycającą cudownością tej okolicy. Widzieliście przed chwilą zabudowania w Tremezzo, a za chwilę będziemy na przeciwległym brzegu w Bellagio. Najpierw oddaliśmy motorówkę i stanęliśmy w kolejce do promu. Te wodne taksówki pływają bardzo często i przez cały dzień. Koszt poruszania się nimi nie jest zbyt duży, bo około od 8 do 12 euro za przejazd. A tak wygląda jedna z nich. Niektóre są dużo większe i można wjechać na nie samochodem. Czy nad jeziorem Como jest dużo turystów? Podobno rocznie około 1,5 miliona i najczęściej przy nadbrzeżnych uliczkach, a teren ten jest tak rozległy i jeśli pójdziecie w głąb każdej miejscowości, to będzie ich zdecydowanie mniej. Tam byliśmy, o tam, a płyniemy teraz o tam, na kawę. Pod słońce to nie będzie widać za bardzo. Jest taka łódź, taki prom. Pozdrawiamy. A więc docieramy do Bellagio, jedna z najbardziej odwiedzanych miejscowości, gdzie znajduje się luksusowy hotel 5-gwiazdkowa willa Serbelloni. Wynajem pokoju tutaj jest od 700 euro za noc, a na parkingu mogą stać Ferrari, Porsche i inne Lamborghini. Jest tu bar, gdzie każdy może przyjść i kilka razy piliśmy kawę i próbowaliśmy tiramisu.
Ceny są dosyć wysokie, ale wszystko zostanie podane przez wyfrakowanych kelnerów na drogiej zastawie i ze srebrnymi sztućcami. Taka odrobina luksusu do spróbowania, gdyby ktoś miał ochotę. Po słodkościach wybraliśmy się na spacer po okolicy, aż na drugą stronę i z powrotem. Przez wąskie uliczki, kamienistą plażę i parki. W końcu wracamy kolejnym promem do miejscowości Como. Mijamy jeszcze kilka przystani po drodze, m.in. Argenio, Mortasio i Cernobio, aż docieramy do portu w Como. Nasz dzień pełen wrażeń chyli się ku końcowi. Z Como łapiemy pociąg do Milanu lub do Bergamo, zależy gdzie wtedy stacjonowaliśmy. Gdyby interesowała Was jeszcze inna opcja, polecamy wybrać się do Bellano. Jest trochę wyżej i trochę taniej niż Varena, plus miejsce, w którym zostawaliśmy, robiło świetną pizzę. A przy piecu nie omieszkaliśmy porobić parę fotek. Całe dzisiejsze wideo to zlepek 3 naszych wycieczek. Wtedy nie zastanawialiśmy się nad edycją i wrzucaniem kolejnych odcinków na YouTube, więc wybaczcie jakość nagrań. Byliśmy tutaj w 2018, 2019 i 2022 roku, ale chętnie tu jeszcze wrócimy i wtedy skleimy kolejny odcinek. Powiem Wam tak, czy zdecydujecie się przyjechać tutaj na jednodniową eksplorację, czy może na kilkudniowy pobyt? Jedno jest pewne, jezioro Como zachwyci Was swoim niezwykłym urokiem. Malownicze krajobrazy otoczone majestatycznymi górami, eleganckie wille skąpane w zieleni i urokliwe miasteczka sprawiają, że każdy moment spędzony nad tym jeziorem to prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów. Podczas krótkiej wizyty możecie spacerować po uroczych uliczkach, podziwiać widoki czy wybrać się rejs po szmaragdowych wodach jeziora. Jeśli zdecydujecie się na dłuższy pobyt, odkryjecie jeszcze więcej. Romantyczne ogrody, lokalne winnice, wyśmienitą kuchnię i niezapomniane zachody słońca. Niezależnie od tego, jak długo tu będziecie, jedno jest pewne. Jezioro Como pozostawi w Waszych sercach niezapomniane wrażenie. Na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia ponownie.